Chiny, początek XX wieku. Kamera francuskiego podróżnika wzbudza wyraźne zainteresowanie. Noszony przez mężczyzn warkocz był fryzurą nakazaną przez rządzącą Chinami dynastię Qing. W ostatnim czasie nie są to rządy udane. Przez poprzednie kilkadziesiąt lat kraj przegrywał kolejne konflikty. Północne tereny Chiny straciły na rzecz Rosji. Japonia przejęła protektorat nad Koreą, a Wielka Brytania wymusiła dzierżawę Hongkongu. Państwo jest zacofane i izolowane. Mimo prób zmian w Chinach nadal praktykowany jest zwyczaj krępowania kobietom stóp. Brutalna procedura, jakiej poddawane są 5-letnie dziewczynki. W jej trakcie łamano im palce u stóp, a potem wiązano je ciasno bandażami na okres 2 lat. Efektem miał być kształt stopy uznawany za ideał. Tak naprawdę proces ten doprowadzał do kalectwa i wiązał się z bólem na całe życie. Słabe, zacofane Chiny są w interesie zagranicznych mocarstw. Na terenie kraju znajdują się wydzielone strefy nazywane koncesjami. To na przykład mapa koncesji w Tianjin. W wydzielonych miejscach obowiązywało prawo ustanowione przez obce kraje. Chiny nie były co prawda skolonizowane, ale niewątpliwie były wykorzystywane. I wielu Chińczykom się to nie podobało. Sun Yat-sen jest jednym z liderów ruchu próbującego obalić cesarstwo. Na przestrzeni kilkunastu lat próbował już doprowadzić do wybuchu rewolucji, by obalić władzę i wprowadzić demokrację. Jednak te powstania tłumione są przez cesarzową Cixi, najdłużej rządzącą Chinami kobietą, która dzięki intrygom przeszła długą drogę od bycia nałożnicą do najważniejszej osoby w państwie. Ale Cixi umiera w 1908 roku i tron obejmuje zaledwie 2-letni Pu Yi. 3 lata później wybucha kolejna rewolucja, tym razem udana. And 5 weeks later, the regime had disappeared, the dynasty overthrown, never to reappear again in history. Simply vanished. The Manchu dynasty disappeared overnight. Nothing like this has ever happened in all history. 2,000 years of tradition, the whole structure of the imperial Confucian political thought dissolving to dust. Cesarstwo zostaje obalone i w Chinach powstaje republika. Jest jednak zbyt słaba, by przetrwać. Chiny zamieniają się w kraj rządzony przez lokalnych wataszków. Takie rozbicie Chin jest znowu na rękę zagranicznym mocarstwom. Mogą rozgrywać klany między sobą, jednocześnie zachowując wpływy. Chcący scalenia kraju, Sun Yat-sen kontroluje zaledwie kawałek ziemi na południu i tylko jeden kraj zaoferuje mu pomoc. Only the Soviet Union wanted to help us. The Soviet Union had no friends in Asia, so they had to work with us. ZSRR pomaga, przekazując sprzęt i specjalistów, w zamian oczekując jednego, że do rządu Sun Yat-sena dołączą chińscy komuniści. W tym czasie to zupełnie marginalna partia, powstała 2 lata wcześniej i licząca zaledwie kilkuset członków. Z pomocą Sowietów powstaje Akademia Wojskowa i rozpoczyna się trening żołnierzy mających ruszyć na północ, pokonać wataszków i scalić Chiny. Sun Yat-sen tego nie dożyje. W 1925 roku umiera na raka i władzę po nim przejmuje jego dotychczasowy zaufany pomocnik, Chiang Kai-shek, określany jako bardziej prawicowy. Rozpoczyna się kampania północna, podczas której wojska Chiang Kai-sheka pokonują lub przyciągają na swoją stronę kolejnych wataszków. Chiang Kai-shek ma jednak inny problem. To komuniści, którzy w międzyczasie z małej partii urośli w siłę liczącą już dziesiątki tysięcy ludzi. Who gets power? To whom the fruits of victory? No one knows what went on in Chiang Kai-shek's mind, but I think one thing must have been clear to him. Either they were going to get him or he was going to get them. It was a question of who would strike first, and he struck first. April 12, 1927 in Shanghai was the night of terror, as Jiang's troops rounded up and butchered
hundreds of communists, students, union leaders, anybody they suspected. Cały rok 27 upływa pod znakiem czystki komunistów, na których w kolejnych miastach urządzane są polowania. And it ended finally in December 1927 in Canton, when, on orders from the Comintern, the communists attempted to stage a massive uprising and seize that industrial city, and the Kuomintang struck back with counter-terror. Professor Earl Swisher witnessed the event. Coup had lasted only about 48 hours. Identification of communists was a very simple matter. They had wrapped red kerchiefs around their necks to identify them as communists, and when the coup collapsed, these were hurriedly stripped off to remove the identification, but in the rather humid climate, the red scarfs left marks on their necks, and so that a communist was anyone with a red neck. The destruction of communists was a very simple process of rounding up everyone with a red stain on his neck and executing him. Wydaje się, że komuniści są całkowicie pokonani, tylko nielicznym uda się uciec. Wśród nich jest 33-letni Mao Tse-tung. He had escaped and watched in hiding. He would return to fight another day. Rok później Chiang Kai-shek zdobywa Pekin i faktycznie obejmuje władzę w kraju. May I introduce to the audience the President of the National Government of the Republic of China. Long live the revolutionary spirit of the nationalist China. Chiny się zmieniają, gospodarka przeżywa boom. Ulice Szanghaju zamieniają się w modowy wybieg, a w restauracjach gościom przygrywają amerykańskie zespoły. W Chinach wprowadzony zostaje plan modernizacji. The modernization is the way we keep our ancient traditional virtues, but we adopt Western technologies. Specifically, I noticed the medicine, the building of new hospitals. Chiang Kai-shek stara się o wizerunek modernizatora Chin. Jego doskonale mówiąca po angielsku żona, Song Mei-ling, jest symbolem otwarcia na zachód. Up to the present, the women of China have lived a more or less sheltered life. They have been noted for their patience, their modesty, their self-sacrifice, and their ability to efface themselves. In other words, up to the present, they have fulfilled the role of mothers. But Dr. Sun Yat-sen, in his 3 principles of government, has given women economic and given women economic and political independence. Amerykańskie media są zachwycone. Wydaje się, że Chiny na dobre stają się demokracją. W 1931 roku Time umieszcza parę prezydencką na okładce swojego magazynu. To jednak też rok, gdy dla Chianga zaczynają się problemy. To rosnąca w siłę Japonia, szukająca zdobyczy terytorialnych kosztem Chin. W 1931 roku Japończycy stawiają Chianga przed faktem dokonanym i przejmują kontrolę nad bogatą w surowce naturalne Mandżurią. Zamieniają ją w państwo Mandżukuo. Wkrótce władzę tam przejmuje Puyi, ten sam, który jako 2-latek objął chiński tron. Stworzone zostają pozory niezależnego państwa. This is the first time that the audiences of the world have had the opportunity of meeting Your Majesty. And if you will say a few words to them in your own language, I am sure they would appreciate it very greatly. 今天站在这个镜子前头，对于这个近代科学的发达是很感有兴趣的。同时，我希望科学文明的发达更增进人类的幸福。Puyi w Mandżukuo pełni jedynie funkcje reprezentacyjne. Faktyczna władza spoczywa w rękach japońskich generałów. Chińczycy domagają się reakcji na przejęcie Mandżurii, domagają się wojny. Chiang Kai-shek jednak ustępuje. Chiny nie mają armii zdolnej oprzeć się Japonii. His foot soldier armies may be stronger than old warlord armies, yet they lack tanks, have old artillery,
are just beginning to understand the airplane. He knows they cannot match the modern weapons of Japan. Dodatkowo, część tego wojska Chiang musi przeznaczyć na walkę z komunistami, którzy 4 lata po pogromie znów są znaczącą siłą kontrolującą dużą część regionu Jiangxi. It was as if a ghost had risen from the dead. To zasługa Mao Tse-tonga, który po ucieczce do Jiangxi zupełnie zmienia strategię rozwoju ruchu komunistycznego w Chinach. He felt the key to revolution in Asia lay in the peasants of the countryside, not the big city proletariat. 80% of all China's peasants lived in bleak and filthy villages, treated like brutes, imprisoned by officials, landlords, loan sharks, and Mao's idea was simple. Turn the hidden peasant anger against the local gentry, the local rich, as well as the unknown foreigner. And by 1932, he controlled a good chunk of the 2 provinces of Hunan and Jiangxi and claimed the loyalty of 9 million people. Mając tak silnego wroga wewnętrznego, Chiang Kai-shek nie może pozwolić sobie na walkę z Japończykami. Dlatego postanawia najpierw rozprawić się z komunistami. High over the mountains, Movie-Tone flies with the air forces of President Chiang Kai-shek. This is an actual bombing raid, and as we sight the first of the rebel villages, we commence the attack. Chiang Kai-shek is making desperate efforts to unite the various provinces of China, many of which are torn by internal dissension. And if he can't do it one way, he tries another, including bomb. Przez 3 lata kolejne kampanie Chiang Kai-sheka będą atakować pozycje komunistów. W końcu w 1934 roku uda mu się zamknąć ich w otoczeniu. Po raz kolejny wydaje się, że koniec chińskich komunistów jest pewny. Po raz kolejny uda im się przetrwać. They oozed through his fingers. In October 1934, 90,000 men and women set out. Not just an army, but a government. An idea, carrying all their records with them on these little yo-yo sticks. Komuniści wyrwą się spod okrążenia Chianga i rozpoczną trwającą rok wyprawę, którą historia zapamięta jako Długi Marsz. Współcześnie marsz ten jest wykorzystywany przez propagandę jako bohaterski wyczyn Mao Tse-tonga, który ocalił rewolucję. Faktycznie to czas, kiedy Mao konsoliduje władzę nad komunistami. Długi Marsz był jednak przede wszystkim katorgą. Ścigani przez Chianga komuniści musieli przeprawić się przez 24 rzeki i wysokie góry. It was snowing, and there were hailstorms. I had to stop because it was too slippery, and if I fell off the edge, it would be all over. And it would be easy to fall off. So I decided to take my shoes off and walk barefoot. When my feet touched the snow, it was impossible. The coldness started from my feet and slowly climbed up my legs. My legs went numb. I couldn't walk. Then I saw Yen Chenqing. He was wearing a pair of straw sandals, and he had an extra pair. He couldn't stop walking, so he just threw the sandals to me and kept going. By then, the cold was already up to here. When it gets to your heart, you die. After I put on the straw sandals, I stamped my feet for a few minutes. And I could feel my legs again, and I could walk. I still have a photo of us. If it weren't for him, I'd have died in 35 in the snowy mountains. Najgorsza okaże się droga przez bagna. There was nothing there, absolutely nothing. As far as you could see, all there was marsh, the endless marsh. No trees, no houses, nothing. From time to time, someone stepped in the wrong spot and fell into the mud. If you fell in up to here, it was all over. When the mud was up to your chest, no one could save you. W październiku 1935 roku po przebyciu około 10 000 kilometrów komuniści dotrą do Yenanu, blisko granicy z ZSRR, skąd mogą otrzymać pomoc. Długi marsz przetrwa zaledwie 5% wojsk Mao. But Mao didn't lose confidence. He asked us a question. Although there are now only 6,000 or 7,000 of us left, are we stronger or weaker than before? His answer was that we were stronger.
He said the people who remained were gold. W Wienanie komuniści szybko wprowadzają reformy, starając się pokazać, jak może wyglądać komunizm. Rzesza młodzieży myśli, że jadąc do Wienanu trafi do tej ziemi obiecanej, gdzie może jest ciężko, przaśno, ale jest sprawiedliwość społeczna, buduje się nowe Chiny, jest demokracja, jest wolność słowa. Oczywiście rzeczywistość, którą zastają w Wienanie, jest daleka od tego. Nagle po przyjściu do pracy, do szkoły, do oddziału, w którym mają po swoje działania, nie mogą go opuścić. Zostają na miejscu, śpią, nie mogą się myć, mają mało żywności i codziennie szkolenie polityczne. Więcej na temat tego ciekawego wątku możecie posłuchać w podcaście analityków Ośrodka Studiów Wschodnich. To osoby, które zawodowo zajmują się badaniem Chin i wsparły mnie merytorycznie przy tworzeniu tego odcinka. Mao wzywa Chianga do zawieszenia wojny i wspólnej walki z Japończykami. Ten nie chce o tym słyszeć i przygotowuje kolejną ekspedycję, by zniszczyć komunistów. I wtedy dzieje się coś niespodziewanego. One of those episodes that sound as if they were written in the book of make-believe. And again, we have no photographs because no one invites a photographer to witness a kidnapping, which was what happened next. Shocking news of the kidnapping of Chiang Kai-shek, who is given credit for unifying the nation. W grudniu 1936 roku Chiang Kai-shek zostaje porwany przez własne wojsko. Autorem planu był Chiang Shuai-liang, zwany też Młodym Marszałkiem, rządzący Mandżurią do momentu ataku Japończyków. Z oczywistych powodów bardziej zależy mu na walce z Japończykami niż z komunistami. Jiang was there to urge them to fight the communists, and on the night of December 11th he was sleeping in a villa outside of town when he was awakened by gunfire. And the young marshal and his troops were shooting their way into his villa and trying to kidnap him. Jiang was in his nightshirt and bare feet. He slipped out the back way, tried to climb over the wall, fell. He hurt his back. He lost his false teeth. His feet were bleeding as he ran over the rocks. And the young marshal's soldiers caught him and brought him back. It sounds mad, but that's the way China was, and it got even madder. Because when they brought him back, they invited the communists down from North Shanxi, and on December 15th, the communists, the young marshal, and Jiang all sat down to talk. The communists and the young marshal said to Chiang Kai-shek, "It's time to end the civil war. We must all unite against the Japanese." And Chiang Kai-shek agreed. He would halt the civil war, and he would form a united front against the Japanese. And so on Christmas Day, they gave him a plane, and Chiang Kai-shek and the young marshal flew down to Nanking to announce the civil war was over. Powstaje zjednoczony front pod dowództwem Chiang Kai-sheka. Japończycy jednak nie zamierzają czekać, aż Chiny się wzmocnią. Pół roku później dokonują ataku. Atak na Szanghaj, grudzień 1937 roku. Początek II wojny światowej w Azji. For some, there was refuge inside the international settlement, where Japan was afraid to bomb the property and people of the foreign powers, but there was not room for all. And for each who found safety inside, there were thousands huddled beyond the gates, standing helpless and undefended against the Jap attacks. They could only scurry through the narrow streets, pushing and packing themselves into the center of the city, to be trapped and buried alive in the collapse of bombed and burning buildings. Hello, everybody. This is Floyd Gibbons speaking. This was the last stand, the last barricade of the Chinese forces of the 19th Route Army that opposed the advance of the Japanese Marines through these ruins. Hardly a month ago, families lived in these places. Fathers, mothers and children. This was all that they had in the world. Ci, którzy przetrwali stłoczeni w strefach zagranicznych państw, są zmuszeni do błagania o jedzenie. Dochodzi do dramatycznych scen. Tymczasem japońska ofensywa postępuje. Jeszcze tego samego roku wojska japońskie zdobywają Nanking. Dla jeńców nie ma litości.
とにかく2000や3000人将軍を住んだらば簡単だから、時間的にもおそらく30分ともかからなかったんでねえかな、あれ。とにかくカモを防いだわけだ。つまりなんていうかな、こういう普通に弾が通るように銃弾を作ったわけなんだ。あと銃器で武器いじるのを覚えるから、それは銃でついだんだ。銃さ、金つけたやつ、銃金っつうんだ。2万の引いてをやっつけちゃったんだ。鼻に読んで、しそうな声出すからね。Japończycy nie poprzestaną na zabijaniu żołnierzy. Szacuje się, że w masakrze nankińskiej życie straci od 40 do 300 tysięcy ludzi, również kobiety i dzieci. To w Chinach przeprowadzone będą pierwsze eksperymenty medyczne na ludziach. Zajmować się nimi będzie japońska jednostka 731. This time, the victim was a Chinese man. I don't know how he was captured. We didn't care whether he was innocent or not. Someone pushed him hard and he cried, kneeling on the ground, struggling backward. I also pushed him really hard. Later, he seemed exhausted and gave up hope. The nurse said to him in Chinese that he could sleep and that the anesthetic would prevent any pain. He walked slowly towards the operating table and laid on it. The vivisectionist wasn't very skilled. He cut a big opening in the belly, put out the intestines, cut them, and connected them. I stood aside to direct. 6 experiments were conducted on him, including one in which one of his arms was amputated. Almost 1.5 hours later, the operation ended and he was dead. Działania Japończyków to mroczny zwiastun tego, czym II wojna światowa będzie dla cywili. Japończycy będą zdobywać kolejne miasta, a zarazem odetną Chiny od portów, przez które mogliby dostać surowce. Without oil, gas, guns and planes, China was doomed. There was only one other possibility. In Burma was a railroad that ran from the port of Rangoon to Lashio. Separating it from the truck road at Kunming were hundreds of miles of high mountains and deep river gorges. If this stretch of tortuous mountain trails could be replaced by a modern highway, where now only pack trains could pick their plodding way, China would have a practical supply route to Burma and the sea. Several internationally known firms of engineers were called in to do the job. They said the work might be completed in 6 or 7 years, if China could supply them with the most modern machinery. But China didn't have the modern machinery, nor did she have the 6 or 7 years. So she began building the road with her bare hands. They created the Burma Road, not in 6 or 7 years, but in less than 12 months. As soon as it was completed, the road went into immediate service. Dzięki pomocy Chińczycy stawiają opór. Teoretycznie jest to wspólny front komunistów i nacjonalistów. Teoretycznie. Realnie obie strony zwalczają się może z mniejszą intensywnością. Walki komunistów z wojskami japońskimi są jednak dużo mniej spektakularne niż wysiłek nacjonalistów. Siły komunistyczne dokonują dywersji, wysadzają linie kolejowe, ale nie podejmują tak naprawdę żadnych dużych bitew. Cały ciężar spoczywa tutaj na wojskach nacjonalistycznych. Wynika to z kalkulacji Mao Tse-tonga, który już wtedy staje się liderem komunistów, tego, żeby przeczekać inwazję japońską i ostatecznie sięgnąć po władzę w Chinach. Przez następne lata Japończykom uda się wygrywać starcie z Chińczykami. Zgubi ich jednak łapczywość. Hello, this is KCU in Honolulu, Hawaii. We have witnessed this morning's severe bombing of Pearl Harbor by enemy planes, undoubtedly Japanese. It is no joke, it is the real war. W grudniu 1941 roku Japonia atakuje Pearl Harbor. A state of war. Amerykanie odpowiadają wypowiedzeniem wojny i Chiny stają się ich sojusznikiem.
otrzymują znaczną pomoc. Zmiana w wojnie chińsko-japońskiej nastąpi jednak dopiero po kapitulacji Niemiec i oswobodzeniu amerykańskich sił w Europie. Amerykanie będą odzyskiwać kolejne wyspy na Pacyfiku. Mają też w zanadrzu coś zupełnie niespodziewanego. The world will note that the first atomic bomb was dropped on Hiroshima, a military base. If Japan does not surrender, bombs will have to be dropped on her war industries, and unfortunately, thousands of civilian lives will be lost. Zrzucenie bomb atomowych na Hiroshimę i Nagasaki będzie długo uznawane za przyczynę kapitulacji Japonii. Jednak równie ważne było wejście do walki Związku Radzieckiego, które przeważyło szale i sprowadziło Japonię na kolana. Zaraz po kapitulacji Japonii w 1945 roku dochodzi do pierwszego od czasu czystki w 1927 roku spotkania Chiang Kai-sheka z Mao Tse-tungiem. Atmosfera jest przyjazna. Podpisane zostają nawet umowy, które szybko zostają zerwane i w Chinach zaczyna się walka komunistów z nacjonalistami. Na arenie międzynarodowej za lidera Chin uznawany jest Chiang Kai-shek. Nacjonaliści kontrolują więcej terenu i dysponują sprzętem z USA, który to już raz wydaje się, że upadek komunistów jest tylko kwestią czasu. Jednak po 3 latach walk to komuniści zaczną w tej wojnie wygrywać. Powodów tej zmiany jest kilka. Pierwszy, Chiang Kai-shek zawsze stawiał na kontrolę miast, licząc, że to one są kluczowe dla zdobycia władzy. Tylko że miasta te po wojnie są zniszczone, szaleje inflacja, ulice są pełne bezdomnych. Mao natomiast już dawno skupił się na kontroli wsi. Propaganda komunistyczna dba o to, by władza komunistów wydawała się spełnieniem marzeń, obietnicą lepszego życia. W rzeczywistości komuniści w bardzo sprytny sposób manipulowali opinią publiczną. Swoje terytoria, które zdobyli, podzielili na 2 kategorie. Kategorie zewnętrzne, te, które się stykały jeszcze z terenami nieopanowanymi przez nich i na tych terytoriach faktycznie nie wprowadzali zbyt wielu zmian, nie wprowadzali radykalnych reform społecznych, ale terytoria wewnętrzne, terytoria tak zwane wyzwolone, tam zaprowadzali już nowe porządki, ale wprowadzili jedną bardzo ważną zasadę. Raz ktoś wjechał na te terytoria, już nie mógł wyjechać. W efekcie informacje o tym, co się tam tak naprawdę dzieje, nie przedostawały się do opinii publicznej w pozostałych częściach Chin. Dzięki takiemu zabiegowi komuniści zdobywają większą popularność. The nationalists failed because we completely lost the people's support. Co przekłada się na brak pomocy dla wojsk nacjonalistów. During the war against Japan, the people provided intelligence and helped us resist the Japanese. Once the Civil War started, we couldn't find anyone to give us even road directions. Dodatkowo otoczenie Chiang Kai-sheka będzie uwikłane w afery korupcyjne. Rozkradany będzie nawet prowiant dla żołnierzy. They put sand in the rice to replace what they had taken. We ate moldy rice with a lot of sand in it. W efekcie wielu wygłodniałych żołnierzy będzie traktowanych wręcz jak więźniowie. They were afraid we would run away, so they would tie 5 or 6 men together on the same rope. That's how we traveled. We were strung up in groups. Wszystko razem sprawi, że nacjonaliści zaczną przegrywać, a ich tereny zaczną się kurczyć. Po raz kolejny proszą o pomoc USA, ale prezydent Harry Truman ma dość. Wsparcie USA zostaje wstrzymane. Sprzęt wysyłany wcześniej nacjonalistom wpada w ręce komunistów. They said that Chiang was our best supplier of American weapons. That was the joke. They said that after we win, we'll give him a medal that weighs a ton. Because he did such a good job for us. Na początku 1949 roku komuniści zdobywają Pekin, gdzie Mao ogłasza powstanie nowego państwa. Zwycięstwo rewolucji rolników staje się faktem.
Chiang Kai-shek ucieka samolotem na wyspę Formosa, którą znamy też jako Tajwan. Było to elementem większego planu. Już od roku nacjonaliści ewakuowali tutaj ludzi i ich dobytek, sprzęt wojskowy, a nawet skarby narodowe Chin. Tajwan był przygotowany jako miejsce, z którego uda się odbić Chiny z rąk komunistów. My father's first order was for us to examine our past mistakes, both domestic and international. Secondly, we should prepare to recover the mainland. Tylko że to odbicie jest teraz mało realne. Chiang nie ma sojuszników. Amerykanie są zniechęceni nieudolnością i korupcją nacjonalistów. Na początku 50 roku świat oczekuje inwazji komunistów na Tajwan i nikt nie ma zamiaru się temu sprzeciwiać. Tym razem to los Chiang Kai-sheka wydaje się być przesądzony.